Co znalazłeś? Jelenia byka. O kurde. Chodź. Kasper, ja ruszyłem. Będziemy powoli szli, bo mamy tutaj ścieżkę. Dobra. Szukaj. Szukaj. Czekaj. Szukaj. Szukaj. Tak, szukaj. Zajączek. Co znalazłeś? Co znalazłeś? Jelenia byka. O kurde. Możesz ocenić, czy selek, czy nie. Co znalazłeś? Pół byka. No, dziki go zeżarły. Zezarło troszkę. A to co mówisz, tam też był? Co? Drugi? No, Mówisz, ty kolejny byk leży. dni temu. A parę dni temu znalazłeś? No to już nic się nie zje z tego. No zje się, dziki zjedzą. Dziki zjedzą. No nie, trzeba go odbić i tak czy tak wziąć. Ty masz rękawiczkę? Dziś miałem rękawiczkę. O, może być Co? za młody trochę. No młodziuseńki, no. 4 rok życia to jest maks. 3 bym powiedział. Kur... Odwróć sobie go, będzie ci łatwiej. Co? No ja go odwrócę takiego podkręcanego. A masz nóż, żeby otworzyć sobie? Będziesz miał nowy. No. Nie tak szybko, Ciekawe, co mu się stało. Możemy zobaczyć, jeszcze wróci, ale jak według mnie to jest z tyłu ślady. Bo tutaj nie ma śladu. No to nie ma. Młody byczek, już go dziki rozpracowały tutaj z lisami razem. Ores! Ores! Szliśmy po tropie dzików i znaleźliśmy. Dobra. Dobra, bierzemy go, nie? No to nie wiem. A mogę nie jeść, no to już jest linia. No to- Wróciły te psy? Tak, wróciły. Krzyknę, czy będziesz mnie słyszał. Idziemy! Idziemy. Hej! Hej! O, tam ładnie tuką do dzików. Psy prowadzą, są na linii. Albo jelenie, bo tu już 3 strzałów. A dziki też wprowadziły. Nie myliłem się. Watacha przelatków prowadzona przez psy po drodze poderwała jeszcze jednego kabana oraz łanie z cielakiem. Ostatecznie w tym pędzeniu myśliwym udało się strzelić 3 przelatki, odyńca oraz cielaka. Witam Gnieje, witam kolegów. Przyjechała dosyć duże grono, z tego się cieszę. Koledzy, pierwsza sprawa, polujemy na jelenie, byki. Oczywiście selekcjonerzy z uprawnieniami, to jest jasne. I jeden cielak. Mamy radia, porozdaję osobom, żeby był kontakt, jakby coś. Dziki wszystkie, za wyjątkiem oczywiście cielak jeden. No i dobrze. Byków wystarczy. Loch nie szczelamy. No z względów etycznych wiadomo, tak? Bo albo ma te warlaki, albo już jest wysoko, nisko brzuch ciągnie. Także starajmy się. Jest pojedynczy dzik, to albo go odpuśćmy, albo naprawdę chyba, że wiemy, że tam... Że jest widać. No, że jest widać, no. No nie, żeby kwasu nie robić. Nikt za to nie można ukarać, ale kwas zostaje, nie? Drapieżniki wszystkie oczywiście. Zwierzyna płowa. Powtórzę, chociaż to jest wiadomo, nie szczelamy do zwierzyny w miod. Koledzy, którzy są na flankach, nie szczelamy w kierunku
w kierunku I linii odwrotnie. i odwrotnie. Na linii nie strzelamy na te rozchodzące się flanki, tak? Jest mróz, no generalnie kula różne fity może spłatać, nie? Odległości znamy, widzimy dzika, naprawdę fajna, mała odległość, tam jest 40 metrów, czasem jest 20, sami ocenicie, tak? Bezpieczny strzał. To wszystko, dziki koledzy, jak dzik będzie szczelony, mamy radia, nie patroszymy, znaczniki mam ja, może jeszcze komuś tam jeszcze wydam, że koledzy mają ze sobą, no to by było super. Będziemy znakować wszystkie dziki, jeżeli takowe będą. Nie? To Żbur. Witam w kolejnym odcinku. Kolejna zbioróweczka. Przedostatnia zbiorówka już w tym roku na tym obwodzie. Jeszcze mamy chyba dwie na drugim. I to chyba będzie wszystko. W trzecim obwodzie już chyba się skończyły zbiorówki. Obwód typowo leśny. Praktycznie sam las. Ja dzisiaj pomagam prowadzić polowanie, bo prowadzącym jest mój wujek. Także odwiozłem nagankę. Podkładacze z naganką ruszyli, a ja zostałem na zatropie, żeby później wziąć samochód i przejechać samochód. Dwóch nie zabiorę. Będę musiał się wrócić, żeby potem po nich pojechać. Żeby już nie hałasować, zostałem na zatropie. Miejsce dosyć się wzdrygnąłem. Pierwszy strzał. Chyba dziki, bo psy bardzo długo stanowiły w miejscu. Więc fajnie. Obiecujące stanowisko. Coś tam się przesuwa. Jelenie jakby były, to by już wyszły do tyłu. Tak podejrzewam. Bo jelenie zawsze idą pierwsze i często się cofają. Liczyłem trochę na jelenia w tym miejscu. Nie wyszedł. Słuchajcie, straszna gołoleć. Był alert. Jacek, co tam jest? Był alert w nocy. Wszystko jest skute lodem. Dzięki temu też jest mało... Dzik leży, tak jak słyszeliśmy na radiu. Nie ma ruchu ulicznego, bo drogi są całe oblodzone. Ja auto kułem z pół godziny, żeby w ogóle przyjechać na polowanie. Gruba warstwa lodu. No ale fajnie się zaczęło. Pierwszy miod. Jest na pewno jeden dzik. Wcześniej na samym początku też był jakiś strzał z drugiej strony. Możliwe, że jeleniał bardzo wcześnie. Ale nie mam informacji, czy było celne, czy nie. Zrobimy sobie 2 mioty. Pojedziemy sobie zjeść. I potem dopchniemy jeszcze może 1 albo 2. Zobaczymy, co będzie już na pokocie. I jakie będą nastroje. Polujemy. Bierzemy kolejny miot. Stoimy na stanowisku, gdzie kiedyś miałem dosyć pecha, bo wyskoczyły mi łania z cielakiem i zacięła mi się broń. To prawda z mojej winy, po prostu w półautomacie w barze nie domknąłem zamka. Jak w półautomacie mogłem nie domknąć zamka, a nóż on ma taką przypadłość, że za pierwszym razem trzeba go ręcznie domknąć porządnie, a potem jak już strzela, to jeden za drugim. Jeszcze nie zdarzyło się nigdy, żeby zaciął się strzał po strzale, ale ten pierwszy załadunek zawsze muszę się upełnić i domknąć go do końca. No i tutaj właśnie nauczyłem się tego. W tym miejscu, dokładnie na tym stanowisku, na którym stoję, miałem po prostu, nie wystrzeliłem. I poszły. A dzisiaj nie półautomat, bo zgubiłem, w sumie to nie ja, powiedzmy, że zaginął w miocie kolimator. Nie mam tam optyki, więc wziąłem Mausera 8,57 JS i do komory wrzuciłem normę Whitetail. Wszyscy tak chwalą, więc kupiłem paczkę, zobaczymy. Jeszcze nie miałem okazji w łowisku oddać z niej strzału, także wystrzelamy paczkę, zobaczymy, co to jest warte, czy polubimy się z tą amunicją. Optyka, to już mówiłem,
Z6i Swarowski. Coś upolujemy może. Chociaż się dzisiaj nie nastawiam, jest fajnie też. Dobra, kończymy drugie pędzenie, właśnie był sygnał. To sobie broń rozładuję i powiem wam, żadnego strzału nie było, chociaż psy bardzo długo coś w miocie stanowiły, więc możliwe, że były dziki, bo jelenie to uciekają od razu. No może gdzieś wyszły bokiem, albo nie były na strzał. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Idę dalej na zbiórkę. Dwie nereczki. No, też sprawy. Leleń. Jelemeleń? Leleń własnoręcznie pozyskany. Tak, dopadłeś go? Siadłeś na nim? Własnoręcznie? A jednego w sezonie strzelam. Nie, to jest to jest A słuchajcie, jesteśmy po przerwie. Zjedliśmy pyszny stroganow z jelenia. Trochę nabraliśmy siły i ruszamy. Trochę zmiana planów. Zamieniłem się z dziadkiem. Dziadek wziął sztucer. Ja zakładam boka na plecy i idę z pieskami w miot. Także zobaczymy. Teraz mamy dosyć duży oddział będziemy brali. Tutaj zawsze są praktycznie jelenie. No a pod koniec jeszcze taki modniczek do wysokiego lasu przylega i tam lubią zalegać dziki. Także też miod, który dobrze znamy i zawsze dobrze prognozuje. No ale wiadomo, zobaczymy, co święty Hubert przygotował dla nas. Czekamy, aż myśliwi się rozstawią, dadzą znać i ruszymy. Patrzcie, mamy świeżutkie tropy. Idziemy za nimi, może coś wypchniemy. Słuchajcie, część z was pisze w komentarzach, że nasze psy się do niczego nie nadają, bo za blisko myśliwego pracują. No to proszę bardzo. Nigdzie dookoła nie ma psów. Też weźcie pod uwagę to, że jak ja montuję film, no to staram się wybierać te najciekawsze momenty, tak? Gdzie te psy widać, gdzie widać ich pracę. One nie mają swoich kamer. No ja mogę wam tu dać teraz półgodzinny klip, jak idę sobie przez las, one sobie gdzieś pracują i ich nie widać, ani nie słychać. No ale to chyba nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby i wam się przyjemnie oglądało, więc muszę wybierać te sceny, które coś przedstawiają, a nie zwykły marsz przez las, więc zastanówcie się też czasem. Więc jak macie film 15-minutowy, a polowanie trwa, nie wiem, 5 godzin, 6 godzin, czasami dłużej, no to wnioski nasuwają się same, tak? Sarenka. No, pomijając fakt już, że sezon na sarny dobiegł końca, no to u nas w kolei tak nie polujemy na sarny i na polowaniach zbiorowych. No, ten lasek jest cały przebuchtowany, ale nic świeżego. Wszystko przypruszone, przymarznięte. O, wszędzie, może jest coś świeżego, zobaczymy. No nie. Niestety. Nie wypał! No nie! Widzieliście, co się stało? Tragedia się stała. Te byki już myślałem, że wyjdą. Przebiegły tuż przede mną. Nie wiem, 6-7 metrów. I z 10 metrów za mną. Przebiegły dukt, nie wypał. Przeładowałem, ale tutaj z tyłu to już jest taka gęstwina, że...
Co zrobić? Nabyk w czepku urodzony, ewidentnie. Słuchajcie, psy prowadzą dzika pojedynczego. Idzie do przodu. No ale nie wiadomo co to jest. Może być jedynie o tej porze roku, może być też locha. Jak wiadomo, końcówka stycznia. No nie chcę mi strzelić lochy. No, wyskoczył mi dzik. Zmierzyłem sobie, że jest po pędzeniu 110 metrów ode mnie. No nie dało się zareagować. Między jednym młodniczkiem a drugim, no to ułamki sekund na reakcję. Tutaj taki całkiem fajny, no. Tropik, no i psy poszły za nim. Teraz trzeba je odwołać. No szkoda, wiedziałem, że idzie w moją stronę, ale bardzo szybko biegł i psy były daleko za nim. Ja słyszałem, że one głoszą, ale nie wiedziałem dokładnie w którym miejscu. No i tylko mignął. Także trudno, niech żyje. Prowadzący, mogę spróbować wystrzelić ten nabój teraz? Słuchajcie, problem nie był z amunicją, bo na spłonce było bardzo delikatne uderzenie. Było zaznaczone, że iglica uderzyła, ale tak delikatnie strasznie. Wystrzeliłem ten nabój, no i teraz jest porządnie zaznaczony, więc to nie jest wina naboju, tylko iglica coś delikatnie uderzyła. Nie mam pojęcia dlaczego. No dzisiaj święty Hubert testuje moją cierpliwość. Na Pokocie dzisiaj będziemy mieli tylko jednego dzika, który padł w pierwszym miocie. Mogło być znacznie okazalej, ale widać, święty Hubert taki właśnie miał plan. Zabrakło troszeczkę szczęścia z mojej strony. Inni koledzy też strzelali, dziadek strzelał, mój do cielaka, no spudłował niestety. Tam jeszcze strzelali do jeleni. No dzisiaj ewidentnie koło hodowców. No ale cóż, co się odwlecze, to nie uciecze. Widać, tak miało być. Dziękuję wam bardzo za wszystkie komentarze, łapki w górę, bo dajecie naprawdę dużo od siebie. Pod ostatnim filmem też zrobiliście w ogóle jakiś szał. Nabiliście ogromną ilość wyświetleń, czyli podobają wam się moje filmy, co bardzo mnie cieszy i mnie też motywuje, żeby nagrywać. Jeśli ten materiał też wam się spodobał, to zostawcie jakąkolwiek reakcję pod filmem, czy to łapka w górę, jak wam się nie spodobał, to w dół, komentarz, możecie podbić, jak ktoś ma taką możliwość na smartfonie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Dashbur!